Ja jestem głupia w ogóle, jak mogłam nie zarezerwować biletu wcześniej. Wielka miłość, big love, po 2 miesiącach czy po 3 miesiącach rozpad i potem kolejna wielka miłość i rozpad. Że tutaj nie ma innych. To jest zawsze gra ja kontra ja. Chociaż w tym Hollywoodzie to coraz mądrzejsi ludzie zaczynają być, oni wchodzą w duchowość. Tak? Albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie. My nie musimy się opowiadać za którąś stroną. Tylko wy nadajecie znaczenie danym rzeczom. Nikt inny. To nie jest konkurs, to jest wyżej. Tylko to jest konkurs, czy rozumiem siebie. Te wszystkie okazje, szanse, właściwe osoby, właściwe rozwiązania przychodzą zawsze wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowi. Jak by wyglądało wasze życie, gdybyście się nie bali niczego? Rozwój jest czymś, z czym będziemy tutaj do końca. Chyba że rozwiniecie się wcześniej, już w maksimum swoich możliwości, wtedy wasz pobyt tutaj zakończy się po prostu wcześniej i nie będziecie musieli być, ale dopóki tu jesteście, to znaczy, że jeszcze macie coś do zrobienia tutaj i ten wasz pobyt w tym pięknym miejscu, jakim jest Ziemia, jest ważny i jest kluczowy do tego, żebyście tutaj te swoje zadania, role i te doświadczenia, które zbieracie, żebyście robili to po prostu dalej, więc dopóki tu będziecie, dopóty będziecie się rozwijać, od was zależy, w jakim tempie będziecie się rozwijać i od was zależy, w jakiej jakości tego życia i może inaczej, od was będzie zależała jakość tych doświadczeń. Bo te doświadczenia będą cały czas. I też jakość tego rozwoju, tak? No to jest Tak. rozwój. Doświadczenia to jest rozwój. Jak nie ma doświadczeń, jest kraina mlekiem i miodem płynąca, to nie ma rozwoju. Po prostu. To się może wydawać takim paradoksem trochę, tak? Bo przecież na tym nam zależy. Dlatego na przykład idziemy na pierwsze warsztaty rozwoju duchowego, dlatego zaczynamy medytować, dlatego idziemy zmieniać podświadome przekonania, dlatego zaczynamy coś robić dla siebie, żeby nam było przyjemnie w życiu, żeby nie było problemów, żeby ludzie od nas nie odchodzili, żeby tylko rzeczy do nas przychodziły. Ale rozwój nie jest wtedy, kiedy tylko rzeczy do nas przychodzą. Rozwój jest wtedy, kiedy mamy taki zachowaną cyrkulację, ekosystem. I my się tego uczymy, bo nagle się okazuje, że po tych warsztatach, po tych live'ach, po tych książkach nagle się okazuje, to w ogóle nie o to chodzi. Tak? Ale zaczynamy się cieszyć tym, co do nas przychodzi i w takiej formie, w jakiej do nas przychodzi. I o to chodzi. I o to chodzi w życiu, żeby cokolwiek przychodziło, czy to jest ten wypadek, krwawienie, czy... To nie był wypadek, to była przygoda. Tak, ale jeszcze myślę w kategoriach takich poniżej 200, nie? Energetycznie, jeśli chodzi o skalę Hawkinsa. Czyli jeżeli patrzymy na coś, że to jest jakieś nieszczęście, to nagle okazuje się, że tak. to myślę, że to jest dobre. To coś przychodzi, nie? To jest dobre spostrzeżenie, że też ostatecznie od nas zależy, w jakiej my wibracji się utrzymamy. Bo jeżeli coś nazwiemy wypadkiem, no to wypadek jest powiedzmy poniżej 200, ale jak my zobaczymy w tym szansę, możliwość, rozwój i tak dalej, to zawsze będziemy powyżej 200, a powyżej 200 jest tak naprawdę to życie, którego my chcemy. To jest życie, które jest lżejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze. Tutaj jest coraz mniej walki, bo nie ma o co walczyć, nie ma z kim walczyć. Ostatecznie to zawsze jest, też miałem taką możliwość w ten weekend spotkać się z wyjątkową grupą wyjątkowych na skalę ogólnopolską, ale i nie tylko, przedsiębiorców. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy tutaj z nami dzisiaj są. Miałem okazję chwilę przed nimi występować i właśnie też użyłem tego argumentu. Aczkolwiek po spotkaniu parę osób do mnie podeszło i tematem tego mojego wystąpienia opowiadałem o tym, że w pierwszej kolejności właśnie powinniśmy się zająć sobą, potem biznesem, bo z reguły moduł jest taki: robię, zarabiam pieniądze, biznes, jak mam pieniądze, to zaczynam się szkolić, zaczynam inwestować bardziej w siebie, a na samym końcu jest w ogóle rozwój duchowy. A ja mówię, że tutaj właśnie ten model trzeba odwrócić. Najpierw inwestujesz w siebie, najpierw rozwijasz się duchowo, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, czyli skupiasz się przede wszystkim na sobie, a konsekwencją tego naszego, może nie potem, tylko w konsekwencji tego wszystko idzie tak jak trzeba, tak jak ma iść. Wszystko wtedy ci służy. Wszystko się układa tak jak ma się ułożyć w najszybszy możliwy dla nas sposób.
Więc my nie musimy najpierw, bo właśnie po tym wykładzie parę osób do mnie podeszło i mówi do mnie: Paweł, zgadzam się całkowicie z tym, co mówisz. Ja teraz jestem na takim etapie, że ja wiem, że muszę się zająć sobą i skupić się tutaj na sobie, ale muszę jeszcze parę rzeczy w firmie poukładać i wtedy będę tu właśnie robił. Ja mówię, teraz skup się na I sobie. wtedy rzeczy same się poukładają w jakiś sposób. A będzie tak, ale Oczywiście rozumiem. dalej to wymaga pracy, żeby te rzeczy się poukładały, ale po prostu znajdują się najlepsze rozwiązania, o to chodzi. Rozumiem ten koncept i wszyscy, albo większość osób jest w tym koncepcie, że właśnie taka presja jest, że nie? najpierw, że tutaj muszę zrobić, żeby mieć ten czas wolny dla siebie. Jak będę miał ten czas wolny dla siebie, jak będę wiedział, że tu wszystko już jest ogarnięte, że już nie wymaga mojej potrzeby, żeby zwracania na siebie tej uwagi, to wtedy mogę dopiero skupić się na sobie. A to jest zawsze właśnie na odwrót. Im szybciej zauważymy, że im szybciej skupimy się na sobie, tym wszystko łatwiej będzie, raz, że te rzeczy nagle przestaną być dla nas aż tak ważne i nagle się okaże, że nie jesteśmy niezastąpieni i że to może się dziać trochę obok nas, a jednocześnie tak naprawdę dużo szybciej niż my z naszych punktów widzenia, z naszych przekonań na to patrzymy, że to musi się zadziać w określony sposób, tak i tak, no jest łatwiej. Ja widziałem to w swoich różnych biznesach, widziałem to w swoim życiu. Dopóki nie odwrócimy tego konceptu, dopóki nie skupimy się na sobie, co paradoksalnie my od tego uciekamy, mówimy, przecież wszystko jest ważne, te wszystkie inne, to jest tort. Kawałki tortu są takie duże i one są potrzebne, a ten nasz kawałeczek jest taki. Ale jak się skupimy na tym naszym kawałku tortu, to on się okaże, że on jest taki i wszystko jest takie malutkie i jak sobie tutaj ogarniemy na tym polu, to wszystko zaczyna iść w takim tempie, którego my nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić i to jest na przykład ten bilet Magdy z wczoraj. Pierwsza reakcja mogłaby być taka, że jak to nie ma, że ja jestem głupia w ogóle, jak mogłam nie zarezerwować biletu wcześniej. Jak mogłeś wcześniej biletu? Jesteś nieodpowiedzialna, Magda. Jesteś nieodpowiedzialna i nierozsądna. Ja słucham siebie generalnie i jakieś tam informacji, które do mnie przychodzą i dużo rozmawiam ze sobą, no i wybierając ten pociąg też po prostu zapytałam, to czym jedziemy? Pociągiem czy autobusem, bo miałam tylko dwie opcje do wyboru akurat tamtego dnia. Był akurat jeden pociąg, jeden autobus taki, który pozwoliłby mi zdążyć na do kolejnego transportu. I tam też byłoby zarezerwowane wszystko. Nie wiem. Tak, znaczy w internecie widziałem, że były bilety na autobus, ale wszystko mi mówiło, jedź pociągiem. Ja mówię, dobra, to jadę pociągiem. Teraz od jakości naszych reakcji zależy jakość naszego życia i kiedy my jesteśmy otwarci na to na zasadzie, że zobaczymy, niech się dzieje. Niech się dzieje wszystko, co dla mnie jest w tym momencie najlepsze i ma być najlepsze. Jak tak po tego podchodzimy, to trudno nas zaskoczyć jakąś sytuacją. To jest też ta błyskawiczna adaptacja i patrzymy na tą rzecz, że okej, co dobrego z tego wyniknie, co jest w tym dobrego, czego jeszcze nie widzę, jak może być jeszcze lepiej, jakie tu się otwierają drzwi dla mnie, co ja mogę z tym zrobić. Osoby, które zajmują się rozwojem duchowym, na przykład są nieempatyczne, bezduszne, nie mają uczuć. Ludzie się tego boją, że nie chcą wejść w taki proces, bo boją się, że stracą swoje emocje, że nie będą mogli tak wchodzić w reakcję z innymi ludźmi, że nie będą empatyczni i będą postrzegani za tak zwanych gburów i chamów nieczułych. Ale to, co zawsze powtarzam, im wyżej jesteśmy na skali świadomości, ona troszeczkę lepiej, im wyżej jesteśmy na skali świadomości, im większe jest nasze zrozumienie siebie, bo o to chodzi. To nie jest konkurs, kto jest wyżej, tylko to jest konkurs, czy rozumiem siebie, tak? To jest konkurs dla mnie samej ze sobą. I im wyżej jest na tej skali, czyli bardziej rozumiem siebie, bardziej rozumiem to, co się dzieje naokoło mnie i mam więcej akceptacji na to, co się dzieje wokoło mnie, to dochodzi do takiego momentu w sobie, że a co się stało? Nieważne. Welcome back. Jesteście z powrotem. Ale wspaniale. Cudownie. Nie wiem jak jest po hiszpańsku, dlatego powiedziałam po Ola, angielsku. krzycz Ola, wszyscy krzyczą Ola na ulicach. Ola, dobra. Cudownie. Nastąpiło oświecenie, także tę lampę można postawić, bo ona się tak odbija śmiesznie. Nie chcesz jej? Więc to tak się dzieje w naszym życiu, że
te emocje nam się wypłaszczają, czyli nie ma już euforii, nie ma ekscytacji, nie ma nie wiadomo jakich uniesień, ale też nie ma tych dołów, nie ma depresji, nie ma smutku, nie ma żalu, nie ma strachu. Słuchajcie, jakby wyglądało wasze życie, gdybyście się nie bali niczego? Gdybyście mieli absolutną pewność, że wszystko jest dla was, wszystko jest dobrze. Jakby to było? Tak zastanówcie się przez chwilę. Cudownie, prawda? Ale jak sobie obcinamy te dolne emocje, jak sobie popatrzycie na skalę, obcinamy poczucie wstydu, poczucie żalu, strach, to też nam te te haje też nam uciekają, nie? Bo sinusoida się trochę wypłaszcza. To jest, pamiętajcie, jak jest wielka ekscytacja, to będzie wielkie tąpnięcie, tak to działa. I nie chcę się odnosić do konkretnych przypadków, ale w internecie jesteśmy w stanie, na przykład wśród sław, takich popularnych nazwisk, jesteśmy w stanie to zobaczyć, że na przykład jest tak zwana wielka miłość, big love, a potem nagle po 2 miesiącach czy po 3 miesiącach rozpad i potem kolejna wielka miłość i rozpad. Nie, na przykład jak patrzycie na aktorów, tam często się te związki tak mieszają. Dlaczego? No bo jest właśnie wielka ekscytacja, a potem jest wielka depresja. Chociaż w tym Hollywoodzie to coraz mądrzejsi ludzie zaczynają być, oni wchodzą w duchowość, medytują i tak dalej. Wielu aktorów, wielu reżyserów, nawet scenarzystów, niesamowite rzeczy. Może nie jest tak, że tam są, tylko że gdyby tego nie robili, to po prostu by ich tam nie było. No tak, to też. To jest ten kierunek. Ale dobra, ale wracając do tych badań, które pokazują, jak odczuwamy stratę, bo z jednej strony Paweł mówił o tym, że właśnie jak stracimy możliwość poruszania się, czy to nasze zdrowie, czy działająca ręka i tak dalej, ale to, co my częściej zauważamy w naszym życiu, to jest innego rodzaju strata. To jest strata taka, że ktoś odszedł z naszego życia, tak? Mówimy tutaj o śmierci, albo rozpadł się związek, albo tracimy przyjaciół, tracimy znajomych, tracimy pracę, tracimy ulubioną restaurację i tak dalej. Więc pewne rzeczy od nas odchodzą. I co się dzieje? Jeżeli nasza świadomość jest w tych niższych zakresach, tak, ja tutaj nie będę mówić poniżej 200, powyżej 200, ale w tych niższych zakresach, gdzie nie mamy jeszcze pełnej akceptacji, to co się dzieje? Coś niebywałego się dzieje w naszej energetyce, bo wiecie, że każde ciało, wszystko co istnieje ma swoje pole elektromagnetyczne, czy pole bioelektryczne, tak? No jakkolwiek je nazwiemy, ale to takie pole, które się wytwarza na skutek tego, że istniejemy i żyjemy i reagujemy na różne rzeczy. I to pole też inaczej wygląda w zależności od naszego stanu emocjonalnego. Ale kiedy coś odchodzi z naszego życia, a my nie mamy świadomości, dlaczego tak się dzieje, nie umiemy z tym pracować, nie umiemy z tym rozmawiać, nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie rozumiemy, tylko właśnie pogrążamy się w jakimś smutku, to dosłownie w naszym polu elektromagnetycznym czy bioelektrycznym wygląda to tak, jakby coś nam wydarło kawałek tego pola. Czyli wcześniej budowaliśmy swoją przestrzeń w relacji z innymi osobami, przedmiotami, sytuacjami i te pola się uzupełniały i nagle kawałek tego pola odchodzi, jest dziura i ten nasz etap żałoby polega na tym, że to pole nasze się uzupełnia. Im wyższa nasza świadomość, szybciej się uzupełni, albo jest mniejszy w ogóle uszczerbek, albo nie ma żadnego uszczerbku, to jest ten brak emocji, brak empatii, czyli nasze pole zostaje nienaruszone. Ten brak empatii, który z zewnątrz obserwujemy, powiedzmy, tak, że ktoś nie wchodzi w nasze buty. A im niższa nasza świadomość, to dosłownie jest nam wyrywany taki kawał tortu, czy kawał tego pola i on potrzebuje czasu, żeby się zregenerować, tak? Przechodzimy przez etapy żałoby i w każdym etapie żałoby nadbudowuje nam się warstwa. Więc też miejcie tego świadomość, że to jest normalne, że na przykład kiedy coś odchodzi z naszego życia, możemy czuć ból i fizycznie, i emocjonalnie, bo kawałek naszego ciała energetycznego zostaje naruszony, dlatego jest ten ból. Ale miejcie też tego świadomość i patrzcie optymistycznie, bo im wyższa jest wasza świadomość, im wyższe jest wasze zrozumienie siebie. Jeszcze raz powiem, duchowość to jest rozumienie siebie. Dlaczego rzeczy się dzieją? Dlaczego dzisiaj wchodzę w związek, a jutro ten związek się zrywa? Dlaczego wchodzę do pracy, a jutro mnie zwalniają? Dlaczego dzisiaj się czuję dobrze, a jutro nie? Duchowość to jest rozumienie siebie.
a nie medytowanie czy palenie kadzideł. Więc im głębsza twoja duchowość, im wyższa twoja świadomość, większe zrozumienie tego wszystkiego, tym też szybsze wychodzenie z tej żałoby, szybciej odchodzi ból, albo żałoby nawet nie ma. Też właśnie w weekend miałem tą możliwość, kiedy występowałem, też poruszyłem ten temat właśnie, bo duchowość to ostatecznie to skoncentrowanie się na sobie ostatecznie jest tym, że możemy w pełni skoncentrować się na innych dopiero wtedy, bo my często właśnie podchodzimy z takiego założenia, no ale jak, ja teraz nie mogę skupić się tylko na sobie, bo to jest właśnie egoistyczne, przecież wtedy wszyscy inni pozostaną zaniedbani, ale my możemy dopiero zadbać o innych dopiero wtedy, kiedy po pierwsze zadbamy o siebie, a po drugie, kiedy zrozumiemy, kim ci wszyscy inni są, bo tu właśnie jest ta kwestia, że tu nie ma żadnych innych. To nie jest kwestia ja versus reszta świata. Czyli jestem ja jako ta jednostka i wszyscy albo są ze mną, albo są neutralni, albo są przeciwko mnie. Bo to są trzy grupy, tak? Albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie. Można tak to powiedzieć. I wszystko, co mi się przydarza, to jest przeciwko mnie, tak? Tutaj Iza napisała, ja dostałam bana na Facebooku i nie mogę robić reklam na moim fanpage. W pierwszym momencie się wkurzyłem, ale potem pomyślałam, stop, to pewnie jest po to, żebym odpoczęła od pracy. No. Fajne, fajne podejście jest inne. To jest innego rodzaju właśnie podejście, czyli nie, że ten Facebook zły, tylko może Facebook jednak dobry. Ja bym w ogóle też nie szedł w tą stronę, żeby od razu szukać od tej odpowiedzi, że to musi być ten koncept, żebyś odpoczęła od pracy. Może być, ale to może być 1% tylko tego, co z tego możesz dla siebie dodatkowo wynieść. Bo być może to jest najszybsza droga do tego, żebyś zarabiała więcej pieniędzy. Bo wypuścisz tą reklamę i ona będzie miała odwrotny skutek, nie wiesz. Nie wiesz, nigdy nie wiesz. I być może właśnie to spowoduje, ostatecznie wypuszczasz reklamę na Facebooku, czyli twoim celem jest przyciągnięcie większej ilości klientów, co spowoduje, że twój portfel zwiększy swoją objętość koniec końców, a być może właśnie przez to, że tej reklamy nie udało się wypuścić, to będzie tym czynnikiem, który zwiększy twoją objętość swojego portfela. Nigdy niczego nie wykluczajmy, nie zamykajmy się na jakieś konkretne rozwiązania, że to jest tylko to. Może być, ale to może być tylko 1%, a 99% działa w tak zwanym tle. I to jest dla nas najlepsze w tym wszystkim. Więc ostatecznie pamiętajcie, to nie jest gra pod tytułem ja versus reszta, czyli ja kontra reszta świata. Bo kiedy mamy to zrozumienie, kim my jesteśmy, kim inni są, to wiemy, że tutaj nie ma innych. To jest zawsze gra ja kontra ja. Jak ja się w tym wszystkim odnajdę. Tak, ale chodzi o nierozumienie umysłem, bo widzicie, co się dzieje. Umysł znowu nam przyciemnia. Nie wiem, można podświetlić jakoś? Znowu? Wiesz co, za jakieś 8 godzin się podświetli automatycznie, ale akurat nasza główna lampa oświetleniowa w tym momencie oświetla innych użytkowników internetu na drugiej półkuli. Okej, rozumiem. Tak, tak jest. Słuchajcie, to się dzieje nieustannie. Zobaczcie, co lubi robić umysł i to jest jego rola i cudownie, że to robi, bo to znaczy, że działa. Jakby nie robiła, jakby ten umysł nie działał, to trzeba by się zastanowić i wtedy pójść może do lekarza i sprawdzić, tak, co się popsuło. Umysł lubi nadawać znaczenie. Właściwie umysł to jest maszyna do nadawania znaczenia. To jest, jak maszyna do popcornu robi popcorn, tak wasz umysł nadaje znaczenie i będzie nadawać znaczenie i tak ma robić. Ale właśnie, próbujemy też nadać znaczenie temu, dlaczego coś się nie powiodło. Tak? Magia. Coraz jaśniej. To jest taka zasada, im ciemniej, tym jaśniej. Paweł, jak zrobił sobie dziurę w ręce, no to oczywiście zadał sobie jakieś tam pytania i jeśli odpowiedź przyjdzie, to fajnie, ale nie przyszła. Ale co z tej historii weźcie dla siebie? Po pierwsze, nie musicie robić dziurę w ziemi. No, Nie musicie robić dziury w całym. Nie musicie nadawać za wszelką cenę jakiegoś znaczenia. Znaczy umysł będzie to robić, ale wy nie musicie iść za tym. Nie musicie chwytać tego, że rzeczywiście reklama się nie pojawiła, dlatego żebym odpoczęła od pracy. Jakby nie musimy przyjmować jakiegoś konceptu, bo umysł wymyśli kilka rozwiązań. My nie musimy się opowiadać za którąś stroną. My nie musimy stwierdzać, dobra, to jest to rozwiązanie, tylko możemy przyjąć, dobra, niech on sobie myśli, niech nadaje znaczenie, a my wykorzystamy to w jakiś sposób, gdzie widzimy, że możemy wykorzystać. Nie musicie wybierać konkretnego znaczenia, jakie wasz umysł nada.
On będzie nadawać, a wy nie musicie się utożsamiać z tym znaczeniem, z tym pomysłem. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jeśli macie jakieś doświadczenie i widzicie, że możecie je gdzieś wykorzystać, to je po prostu wykorzystujcie. Tak jak dzisiaj Paweł na live o tym opowiedział dla was, się podzielił z wami. Być może ten łokieć to też była jeszcze jakaś inna informacja. Nie ma znaczenia. Nic nie ma znaczenia, ale warto umieć z tym rozmawiać, warto umieć z tym się komunikować na zasadzie nie, że okej, to dlaczego ty mi się przydarzyłaś, teraz mi powiedz, tak? Niekoniecznie tak. Ta rozmowa jest inna, ta rozmowa jest energetyczna. Poza tym znaczenie I ona nie jest, ostatecznie jest stąd, takie, właśnie, ona nie jest stąd, jakie wy mu ona nadacie. jest stąd, to jest ta rozmowa. Jeśli już nie będzie potrzebne, to szybko odejdzie z waszego życia, czyli rana szybko się zabliźni, ból, znaczy pole wasze się szybko uzupełni, ból odejdzie i tak dalej. Więc to jest rozmowa, która się odbywa nie słowami i dlatego warto wchodzić w rozwój duchowy, żeby mieć taką umiejętność. Zawsze, ja jeszcze się odniosę do tego, że, bo trudno to opisać, ale wy często piszecie w komentarzach, że zastosowałem jakiś proces, medytowałem, poszedłem na warsztaty i teraz rozumiem, nie umiem tego nazwać, ale teraz to czuję. I o to chodzi, żebyście to czuli. Bo intelektualizować i filozofować możemy na każdy temat i to jest super, ale niekoniecznie da nam to poczucie. Poczucie jest gdzie indziej, poczucie jest w praktyce. To już jest tak, że w pewnym momencie mógłbym powiedzieć, że mi już wystarczy, ja już nie potrzebuję więcej i jestem sam sobie w stanie najlepiej poradzić ze wszystkim. I tak jest, ja mam tego świadomość, aczkolwiek to nie stoi na przeszkodzie temu, żebym cały czas gdzieś jeździł, rozmawiał z ludźmi, spotykał się, wymieniał się swoimi doświadczeniami i też mniejszych lub większych swoich mentorów jakiś tam miał. Osób, z którymi wiem, że zawsze mogę porozmawiać, z którymi zobaczyć ich przede wszystkim punkt widzenia na dane sprawy i zobaczyć, okej, dobra, to jeszcze można tak to zrobić, jeszcze tak na to można spojrzeć, więc to się nie kończy. Myślę, że każda taka osoba, nawet na tych najwyższych poziomach, jeżeli nawet nie ma nikogo już nad sobą, to ma ludzi obok siebie, zawsze. Zawsze. Bo tutaj nie jest kwestia tego, żebyście wy nagle byli mistrzami absolutnie w każdym aspekcie swojego życia. I to w budowaniu firmy, i to w budowaniu relacji, i to w budowaniu swojego zdrowia, i we wszystkim, bo nie ma takiej potrzeby. Są inni, którzy też się na tym świetnie zdają i warto po prostu się obracać w takim, że tak powiem, w towarzystwie. Ja bym powiedziała inaczej. Powiem tak, przepraszam, że jesteście już mistrzami w tym wszystkim, tylko że jesteście mistrzami w odbieraniu informacji, bo jak my mówimy, że wchodząc w rozwój duchowy, to rzeczy same się dla ciebie układają. Właśnie, przychodzi ktoś i ci mówi rozwiązanie, przychodzi ktoś i zwraca ci uwagę na coś, przychodzi ktoś inny i proponuje jakiś model, jakieś narzędzie, jakiś proces, jakiś system, który nagle działa. W ten sposób się układają te rzeczy. Nie musisz ty wszystkiego konstruować, bo się nie da, nie masz tyle czasu na to, żeby wszystkim się zająć. Ale przychodzą osoby, które są ci potrzebne w danym momencie, przychodzą rozwiązania, które te osoby przynoszą, które są potrzebne ci w danym momencie. Dobra, te wszystkie okazje, szanse, właściwe osoby, właściwe rozwiązania przychodzą zawsze wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowi, kiedy jesteśmy na nie otwarci, kiedy nie blokujemy, bo ostatecznie pamiętajcie, wszystkie rozwiązania wszystkich waszych problemów zawsze są na wyciągnięcie waszej ręki. One zawsze są w tym polu, w waszym najbliższym polu. Wy jedynie ich nie dostrzegacie jeszcze. A kiedy zaczynacie je dostrzegać, to nagle one się pojawiają w postaci być może nas, w postaci jakiegoś zdania, które usłyszycie na ulicy, w postaci jakiegoś artykułu, który przeczytacie, w przeróżny. To są niezbadana ilość jest tych możliwości, w jakich one do nas mogą przyjść, ale wystarczy być otwartym, wystarczy się temu poddać, wystarczy tego nie oczekiwać, tylko być w zaufaniu, że w odpowiednim momencie wszystko do nas przyjdzie, bo kiedy do nas wszystko przychodzi? Zawsze we właściwym czasie wszystko do nas przychodzi i zawsze we właściwym momencie do nas przychodzi. Nigdy za szybko, nigdy za późno. Wtedy, kiedy my pozwolimy na to, żeby to do nas przyszło, bo jedyną osobą, która nie pozwala mieć tego wszystkiego, czego pragniemy, jest kto? Jesteśmy my sami. Tak? Bardzo dobrze, dzieci, bardzo dobrze. Tylko wy nadajecie znaczenie danym rzeczom. Nikt inny,
nie mają wbudowanego, żadna rzecz, ani żadna nasza sytuacja życiowa, albo nawet nasze życie nie ma wbudowanego znaczenia. Znaczenie jest tylko takie zawsze, jakie wy mu nadacie, to jest pierwsze. Gotowość was, to już wspomniałem, to jest 2. A w międzyczasie nawet Magda właśnie była tą osobą, która powiedziała mi, dlaczego się stała ta dziura w mojej ręce, i potem we mnie kiełkowało i mówię, kurde, to było dlatego, bo to jest na zasadzie zawsze zastanów się, o co prosisz i o czym mówisz. A pół godzinki wcześniej, może kwadrans wcześniej, przed tą sytuacją, leżeliśmy tutaj z Magdą i Magda poruszała case kwiatka i mówi, tu taki kwiatek mamy, w naszym salonie jest duży kwiatek. I Magda mówi, że 2 gałązki mu się uschły. Myślałam, że były usunięte i je wyrwałam i po prostu poczułam taki ból nagle, bo one były żywe. I tak one były z wierzchu, przepraszam. Z wierzchu były wyschłe, uschły, ale w środku jednak... były takie soczyste. Ja czasami zostawiam suche liście, bo wtedy roślina może jeszcze ciągnąć te soki. Zauważcie, jak usycha wam kwiat, to zaczyna od jednego liścia, tak? Czyli cała roślina korzysta z tego jednego liścia. I poczułam taki ból nagle. I tak mówię Pawłowi, że wyrwałam 2 ręce kwiatu. Nie, to ja powiedziałem. Ale to jakoś tak. Tak, już coraz bardziej spowalniamy już, dobrze. Bo jest coraz ciemniej i też wtedy kamerka coraz trudniej to wychwytuje wszystko. Ale ja użyłem tej analogii do rąk, pamiętam. I takie było we mnie zastanowienie. Mówię, że właśnie to jest tak, jakbyś wyrwała kwiatkowi po prostu ręce. I było to w mojej głowie pojawiło się, jak to jest właśnie, jak się bez tych rąk, jak to kwiatek mógł odczuć, szybko przyszło. Także zawsze pamiętajcie, że to czasami te nasze myśli, one zawsze lecą. One nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. U niektórych będzie to od razu, u niektórych trochę dłużej, ale ten proces zawsze każdy wyrzut myśli to jest nowy proces, który już trwa. Co prawda, wiadomo, zawsze można go w międzyczasie zmodyfikować i tak dalej, ale ja myślę, że to mogło być to, jeżeli już chciałbym się opierać, żeby jakoś znaleźć tą praprzyczynę tego, to myślę, że moglibyśmy w tą stronę pójść.